Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Samsunga Galaxy Y. Dokładna nazwa tego telefoniku to S5360. Telefonik był produkowany w 2011 roku i tak on tutaj się prezentuje. Tutaj spójrzcie, że w tym przypadku nie posiada jego tutaj klapki tylnej, nawet baterii. Tutaj posikuje się inną baterią, innego modelu, ale oczywiście jest na tyle kompatybilna bateria, że uda nam się tutaj telefon odpalić i sobie zobaczmy, jak ten telefon wygląda. Dość ciekawa kolorystyka, chyba bardziej taki stylowy dla kobiet. Samsung Galaxy Y i tutaj spójrzmy. Pierwszy bok mamy klawisz włączania i wyłączania naszego telefoniku, później mamy gniazdo, tutaj slocik, karty SD. Telefon obsługuje karty microSD do 32 GB. Później druga strona mamy klawisz ściszenia i pogłaszania, u samej góry 3,5 jack i również tutaj port ładowania, tutaj standardowy micro USB. Jeśli chodzi o przód, tutaj zobaczymy otwory na główny głośnik. Tutaj dwa takie okienka, pewnie jakieś czujniki, nie wiem, zbliżeniowe bądź światła, a drugi to, z tego co kojarzę, to pewnie kamera. Kamera bardzo tutaj słabej jakości, pewnie 0,3 bądź 1,3 megapikselowy i tutaj klawisze nawigacyjne, cofania, menu i home. I teraz sobie zobaczymy na informacyjnej tutaj nalepce. Mamy model GT, dokładny S5360. Telefon został wyprodukowany Samsung, Korea i takie informacje widzimy. I tutaj również slot na kartę SIM. Teraz próbujemy włożyć baterię na swoje miejsce. Tutaj sobie włożymy i spróbujemy ją tak przymocować inną baterią. W tym przypadku spróbujemy Sony Ericssonową. Tutaj będzie dość ciężko, ale musi się udać. O, jest git. I teraz sobie uruchomimy nasz telefonik. I widzimy powitanie Samsung Galaxy Young GT S5360. Także dokładna nazwa to Young. Taka dokładna nazwa tego Samsunga. I poczekamy, aż nam się uruchomi. Posłuchamy jego dźwięków. Wejdziemy sobie tutaj w menu i zobaczymy, jak Android z 2000, tutaj w tym przypadku 11 roku, sobie jeszcze radzi. I tak on wygląda. Tutaj widzicie bardzo ubogo tak naprawdę. Wchodzimy sobie w menu i co tu mamy? No wszystkie podstawowe aplikacje, które były na w tej wersji androidowej. Nawet YouTube widzimy, kalkulator różnego typu. Nawet widzimy moje pliki. No wcześniej była taka opcja, że musieliśmy mieć specjalną aplikację, by wrzucać odpowiednie, czyli wrzucać, by zobaczyć nasze pliki, które były wrzucone w system Android. My sobie wejdziemy w ustawienia. Mamy oczywiście tak, mamy komunikację, czyli tej Wi-Fi. Udostępnienie internetu, więc możemy go zrobić jako hotspot, wykorzystać, ale w tym przypadku raczej jest to nieopłacalne, dlatego że jest tylko sieć tutaj zapewne maksymalnie 3,5G. Ustawienia połączeń, wyświetlacza. Tutaj oczywiście ustawiamy sobie jasność. OK, weźmiemy może na full, żeby było wygodniej. A coś tam jeszcze widziałem ciekawego. Aha, jest kalibrowanie czujniku położenia. Kiedyś była taka opcja w tych starszych, pierwszych androidowych telefonach dotykowych ogólnie, że była kalibracja naszego dotyku. Było coś takiego, tylko chyba nie w tym Androidzie, to było jeszcze wcześniej, ale to chyba coś do czego innego. Ale może coś podobnego z tym związane.
Tu akurat mamy czujnik położenia, więc pewnie coś w rodzaju kompasu. Dobra, przechodzimy sobie dalej. Lokalizacja, zabezpieczenia, aplikacje, konta, prywatność, pamięć. No pamięć jest bardzo tutaj uboga, tylko 162 MB. Tutaj widzę, że słabo mi coś ostrość łapie. 162 MB, ale pamięć można tutaj rozszerzyć do 32 GB, więc nie jest źle. I mamy informację o naszym telefonie. Aktualizacja oprogramowania. Aktualizuj. No i nie mamy żadnej informacji tutaj, żeby potwierdzić, sprawdzić coś. Weźmiemy sobie później, wyjdziemy z tego. Informacje prawne. O, jest. Mamy numer modelu tutaj S5360 i co ciekawe wersja systemu Android. Wersja, jaką telefon obsługuje, jest to wersja 2.3.6. Tu jeszcze była taka opcja ciekawa, pewnie nie wiem czy jest tutaj numer wersji, ale chyba nie ma. Opcja programistyczna. Chyba nie w tych starych tutaj Androidach. Przejdziemy sobie jeszcze do dźwięków, posłuchamy. Głośność. Tutaj nie w tym dzwonek. I słuchamy sobie. Tutaj jest ich trochę. I to wszystkie dzwonki. Teraz sobie jeszcze może wejdziemy do aparaciku, zobaczymy jak on robi zdjęcia. Aparat. Aby używać kamery, włóż kartę pamięci. No trzeba tutaj grzebać w ustawieniach i ustawić sobie na pamięć wewnętrzną. Tylko trzeba troszkę pewnie grzebać w tym. Może sobie usuniemy ustawienia fabryczne. O, jest, może się akurat uda. I tutaj spójrzcie, mamy długopisik. I jak zrobić tutaj zdjęcie naszego długopisiku. W tym przypadku musimy robić tutaj zdjęcie klawiszem. Tutaj chyba raczej Home. Aby użyć kamerę, no niestety tutaj mi się nie uda i tego zrobić. Widzę, że musimy włożyć kartę pamięci, ale jak widzicie jakość no jest dość słaba. 2 megapikselowy aparacik, nawet szczerze mówiąc nie ma co nawet testować tego aparaciku. No i dobra, i to wszystko jeśli chodzi o ten telefon, o Samsunga Galaxy Young S5360. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.